Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak uzależniają się od alkoholu kobiety. Do zrobienia dzisiejszego nagrania zainspirował mnie pan prezes Jarosław Kaczyński, który niedawno poruszył temat uzależnienia od alkoholu wśród kobiet. Jego niefortunne stwierdzenie o dawaniu w szyję odbiło się szerokim echem wśród społeczeństwa, no i myślę, że warto się temu przyjrzeć. Czasy się zmieniają i zmienia się nasze podejście do picia alkoholu. Gdy przypomnę sobie moje dzieciństwo, to normą było to, że kobiety nie piją. Wszystkie kobiety w moim najbliższym otoczeniu nie piły. Długo się zastanawiałam i szukałam w pamięci i nie umiem sobie przypomnieć, aby chociaż jedna, którą znałam w czasach dzieciństwa, miała z tym problem lub podczas całego przyjęcia wypiła jakiekolwiek znaczące ilości alkoholu. Zwykle to były ilości żadne lub śladowe. Gdy sobie analizuję, jak to teraz wygląda, to niestety znam kobiety, które piją alkohol w znacznych albo nawet w dużych ilościach. Podejście do alkoholu wśród kobiet zmieniło się diametralnie. Smutne statystyki są takie, że kobiety pijące najwięcej to osoby w wieku od 18 do 29 lat. Co 5 lat o 10% rośnie ilość produkowanego i wypijanego globalnie na świecie alkoholu. Ten wzrost musi się skądś brać. Po prostu coraz więcej osób pije oraz pijemy coraz większe ilości. Statystyczny Polak wypija ponad 10,4 litra alkoholu etylowego rocznie. Co ciekawe, z ekspertyzy sporządzonej przez Instytut Psychiatrii i Neurologii wynika, że średnie spożycie alkoholu na jednego mieszkańca w Polsce, nie licząc Warszawy, wynosi 9,4 litra, natomiast w Warszawie jest wyższe od przeciętnego o 50% i wynosi średnio 13,3 litra. Według danych ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pije około 80% kobiet. Kobiety średnio piją mniej alkoholu niż mężczyźni i rzadziej doświadczają z tego powodu problemów. Niestety, alkohol działa dużo bardziej toksycznie na organizm kobiety niż mężczyzny. Zwykle jest to tłumaczone w ten sposób, że kobiety są mniejsze i mają mniejszą wagę niż mężczyźni. Nie do końca o to chodzi. Nawet jeżeli kobieta i mężczyzna mają podobny wzrost i wagę, to przy spożyciu tej samej ilości czystego alkoholu kobieta będzie miała większe stężenie we krwi. Spowodowane jest to tym, że w naszych organizmach jest mniej płynów ustrojowych, w tym krwi, niż u mężczyzn. Stąd wypicie tej samej ilości spowoduje większe stężenie u kobiety, mniej więcej o około 40%, co jest ogromną różnicą. Kobiety też uzależniają się dużo łatwiej. Szukając danych do tego nagrania, znalazłam szokującą informację, że Polacy kupują codziennie 3 miliony tzw. małpek, czyli butelek z mocnym alkoholem o pojemności 100 lub 200 ml. Taka butelka jest wygodna, można ją łatwo schować w kieszeni lub damskiej torebce oraz wypić nawet w pracy. Taka ilość nie spowoduje, że dana osoba się upije. Ich wredota, tych małpek, polega na tym, że powoli, drobnymi kropkami rozpija się coraz więcej osób. Na pewno spotkaliście się z tym, że jak chcecie wprowadzić jakiś pozytywny nawyk w życie, to różne poradniki zalecają, aby robić to małymi krokami. I tu jest wykorzystany ten sam mechanizm, tylko do tego, aby wprowadzić destruktywny nawyk w życie danej osoby. Myślę, że dużą część z tego alkoholu kupują niestety kobiety. Coraz częściej zajmujemy coraz wyższe stanowiska w firmach. Pełnimy coraz bardziej odpowiedzialne funkcje. Dodatkowo łączymy to z obowiązkami prywatnymi, a często jest wywierana na nas presja, że wszystko ma być perfekcyjnie, a to niestety ma swoją cenę.
Gasimy trudne emocje substancjami zmieniającymi świadomość, aby zagłuszyć ból egzystencjalny. Te tak zwane małpki powinny natychmiast zniknąć ze sklepów. Powinien być zakaz rozlewania alkoholu do butelek o takich pojemnościach. Niestety światem rządzi kasa i pewnie nic się nie zmieni. Zobaczcie, jaka hipokryzja. Pan Jarosław Kaczyński zauważył, że wśród kobiet problem uzależnienia od alkoholu się nasila, a jednocześnie nic z tym nie robi. Reprezentuje partię rządzącą. Gdyby była taka wola, to te małpki zniknęłyby ze sklepów w trybie natychmiastowym. To oczywiście nie rozwiąże problemu, ale byłby to chociaż krok w dobrą stronę. Na koniec wymienię kilka konsekwencji picia alkoholu. U pijących kobiet częściej niż u pijących mężczyzn rozwija się alkoholowe zapalenie wątroby prowadzące do śmierci z powodu marskości wątroby. Wyniki badań na zwierzętach sugerują, że u kobiet zwiększone ryzyko schorzeń wątroby spowodowanych piciem alkoholu wiąże się z fizjologiczną aktywnością hormonu płciowego estrogenu. Alkohol powoduje u kobiet silniejsze dysfunkcje mózgu. Zakłóca bardziej i jakościowo inaczej zdolności psychomotoryczne. Dotyczy to zwłaszcza osłabienia zdolności radzenia sobie z działaniami złożonymi, np. z kierowaniem autem. Alkohol wypłukuje wapń z organizmu i zakłóca metabolizm witaminy D, co może powodować osteoporozę i większą łamliwość kości. Ryzykowne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju, zwłaszcza o charakterze lękowym i depresyjnym. W przypadku kobiet uzależnienie pojawia się znacznie szybciej niż u mężczyzn i rozwija dużo bardziej gwałtownie. Zdaniem specjalistów, już nawet rok lub 2 picia ryzykownego może wystarczyć, by alkohol zdominował ich życie. Zatem jakie są pierwsze oznaki choroby alkoholowej? Bardzo trudno je rozpoznać, bo są one subtelne, a uzależnione kobiety zachowują dość wysoki poziom kontroli. Do tego są specjalistkami w wynajdowaniu wymówek. Zdaniem ekspertów od uzależnień, jeśli kobieta wypija dziennie więcej niż 2 standardowe porcje alkoholu, czyli 1 kieliszek wina 200 ml, 1 piwo pół litra lub 60 ml wódki, dodatkowo, jeżeli zauważasz, że sięgasz po alkohol dla poprawy nastroju i zmniejszenia napięcia, pijesz częściej, na przykład nie raz, 2, a 4-6 razy w tygodniu, szukasz okazji do wypicia alkoholu, coraz lepiej tolerujesz wypijany alkohol i tu nie ma podstaw do tego, by się cieszyć, że głowa mocna, nie. Zaniedbujesz obowiązki z powodu alkoholu, twoi bliscy zwracają ci uwagę, że za dużo pijesz, masz luki w pamięci z dnia, w którym piłaś alkohol, to wszystko są to sygnały, że warto poszukać pomocy specjalisty. Dodatkowo, i to już jest, słuchajcie, nie tylko czerwona lampka, ale takie naprawdę duże ostrzeżenie. Jeśli masz promile we krwi, a prowadzisz samochód, zdarzyło ci się, idziesz do pracy albo zajmujesz się dziećmi, to sygnał, że alkohol przejmuje kontrolę nad twoim życiem. I to z całą pewnością jest przesłanka do tego, aby szukać profesjonalnej pomocy. Na dzisiaj to byłoby tyle. Co o tym sądzicie? Jakie są wasze przemyślenia? Napiszcie w komentarzach. Będę wdzięczna za zasubskrybowanie mojego kanału. Dla was to jest jedno kliknięcie, a dla mnie ma duże znaczenie. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia w następnym nagraniu.